tym filmem, tak, z serbskim filmem, mam pewną zagwozdkę, ponieważ no, fabuły omawiać nie będę. Powiem tylko w skrócie, że pokazuje świat brutalny, świat, gdzie no, wykorzystywane są pewne rzeczy do granic naprawdę przesady. I mam taką zagwozdkę, ponieważ to, co tutaj jest pokazane i jak to jest pokazane, to jest rzeczywiście w sposób wulgarny, wredny i no, tematyka jest bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjna, ale z drugiej strony według mnie zrobili to na tyle dobrze, że według mnie to jest film ciekawy, bo jak tutaj widzisz, trzeba wszystko powiedzieć, ale nie można wszystkiego powiedzieć, bo no, mamy tutaj dzieciaki, są dorośli, są te wszystkiego rodzaju niekoniecznie łatwe relacje. Mi jako ojcu dwójki dzieci, no niespecjalnie miło się ten film oglądało. Przyznam szczerze, że na dwa razy musiałem go oglądać, bo w pewnym momencie tak oglądałem i mówię, okej, w porządku, rzeczywiście, no jakieś tam są filmy, no wiadomo, że gdzieś te filmy dla dorosłych trzeba kręcić, gdzieś to musi być rzeczywiście robione, no ale potem jak zaczęli przekraczać jedną granicę, drugą, tak oglądam i mówię, o żeż w mordę, no nie jest dobrze, nie jest ciekawie, mimo że rzeczywiście nasz główny bohater to jest bardzo interesująca, intrygująca postać, bo fabuła jaka jest, każdy wie, nie będę mówił, bo dość powiedzieć, że ten film dostał, kiedy był pierwszy raz pokazany, to dostał bana w 46 krajach, teraz już zluzowano, teraz jest zakazany w tym momencie tylko i wyłącznie w 7 krajach, także ktoś poszedł po rozum głowy może, no, nie wiem jak to rzeczywiście jest, ale no, nasz główny bohater to jest osoba zagubiona, ale mimo wszystko, mimo tego całego badziewia, które ona tam robi, mimo tego wszystkiej całej wredoty, tego brudu i tego beznadziejnego świata, gdzie tam się to wszystko dzieje, on jest postacią pozytywną cały czas, no bo rzeczywiście w końcu jakiś tam instynkt moralny ma w sobie, coś tam się rzeczywiście w makowie mu puka i mówi, stary, no nie rób tego, są pewne granice, których nie można przekraczać. Film wizualnie jest koszmarny. Naprawdę wizualnie jest koszmarny, bo ja osobiście wolę, kiedy w filmie mamy niedopowiedzenia. Wiesz, świetnym przykładem jest Czarownica Eggersa, kiedy na przykład mamy tutaj dzieciaka, ona bierze kamień do ręki, dzieciak płacze, ona puszcza ten kamień, dzieciak przestaje płakać, ale my nic nie widzimy, bo nam twórca nic nie pokazuje. A tutaj jest pokazane wszystko. Wszystko jest wyłożona kawa na ławę. Tutaj nie ma żadnego obijania się, więc jeżeli jesteś osobą wrażliwą, to tego filmu nie oglądaj. I to nie jest dlatego, że o patrz, Skruk powiedział nie oglądaj, to ja sobie obejrzę. Nie, ja tego filmu tak naprawdę rodzicom nie polecam. Według mnie ten film jest niestety prawdziwy. Zaraz powiem, o co mi chodzi, ale on jest do tego stopnia, że pokazują za dużo. Ja bym w pewnym momencie odwrócił kamerę. No wiadomo, inna estetyka, inny sens, ale jest kilka takich rzeczywiście scen, gdzie jedna na przykład ta scena z penisem, okiem, dokładnie wiesz o co chodzi, jeżeli ten film było ci dane zobaczyć, jeżeli nie to że tak powiem, żeby można było to puścić na YouTubie, powiedzenie kij ci w oko nabiera nowego znaczenia, więc rzeczywiście tak to jest zrobione, ale to, że w tym filmie tak mamy pokazane wszystko łopatologicznie, rzeczywiście, że nam walą w ryj tym całym brudnym, wrednym, spodlonym światem, no to ma swój wydźwięk i ma swój sens, bo gdyby to tam gdzieś było rzeczywiście pokazywane, gdzieś tam z boku, nie do powiedzenia, to nikt by pewnie o tym nie mówił, a to jest temat ważny, temat poważny, to są, no nie chcę mówić, że to jest oparte na faktach, ale domyślam się, że gdzieś tam istnieje taki rynek tych wszystkich rzeczy. W ogóle ktoś tak chyba stwierdził rzeczywiście, że ten film jest dobry, sensowny, bo on miał mieć swoją premierę w Cannes, na festiwalu filmowym w Cannes, no ale później, kiedy zaczęły się kontrowersje, nie może być i tak dalej, to usunęli, zmienili, zastąpili innym filmem. Okej, w porządku, rozumiem, no to byłyby w tym momencie wielkie jazdy, a i bez tego film rzeczywiście wywołał spore kontrowersje, bo no, tematyka nie jest łatwa, no to już mówiłem wcześniej. Sposób pokazania tego
jest jeszcze naprawdę gorzej niż można byłoby się zastanawiać. I tak patrzę, film był oczywiście kręcony w Serbii, 61 dni to zajęło, czyli 2 miesiące. Oczywiście, to jest według mnie oczywistością, jak mawia Kabaret, w pewnych scenach użyto lalek. Jeżeli chodzi o dzieciaki, to tam były tylko i wyłącznie lalki, co jest normalną sprawą, ale no ten film to jest traumatyczne doznania. Tak tutaj sobie patrzę, właśnie mam ściągawkę i rzeczywiście powiem w ten sposób. Często mówię, że ten film na przykład dostał certyfikat taki, a ten taki, tu musieli rzeczywiście wyciąć 5 minut, bo tam rzeczywiście bili się i żeby nie dostać certyfikatu NC-17, czyli pokazywany tylko w kinach prywatnych i w kinach dla dorosłych. Ten film, ażeby uzyskać certyfikat NC-17, czyli ażeby mógł być pokazywany w kinach prywatnych oraz w kinach tam, gdzie pokazują filmy dla dorosłych, musiał być edytowany. Oznaczałoby to, że on by nie dostał w ogóle certyfikatu, nie miałby prawa być wyświetlany, więc to już samo w sobie jest wyznacznikiem, jak bardzo hardkorowym ten film jest. Rzeczywiście, po raz wtóry powiem, jako ojciec tak oglądałem i tak sobie myślałem, o reszty w mordę, po prostu grubo. No wiem, że tutaj mamy powiedzmy gdzieś tam z jednej strony uprowadzona z Liamem Neesonem Taken, gdzie rzeczywiście tam handlują dziewuchami i tak dalej. No i tutaj mamy to samo pokazane, tylko na wiele większą skalę i mamy to dużo bardziej dobitnie, więc według mnie serbski film to jest dobry film. To jest dobry film, aczkolwiek to jest chyba jedyny film na świecie, którego po raz drugi nie obejrzę. Nie mam zamiaru oglądać, bo rzeczywiście to jest taki film, którego nie da się drugi raz obejrzeć. Może powiedzmy, no, z drugiej strony tylko krowa nie zmienia poglądów. Może za 40 lat gdzieś tam obejrzę sobie go po raz wtóry, bo wtedy już będzie rok 2580 i już nie będą te wszystkie rzeczy nas szokować, tak jak to miało miejsce. Sam dowód jest na to, że kiedy film miał premierę, to miał bana w 406 krajach, w tym momencie tylko i wyłącznie w 7. I to też nie jest tak, że włączysz telewizję i go sobie obejrzysz. Nie, spokojnie, to trzeba po prostu poszukać. Jeżeli uda mi się znaleźć, to w opisie, także w jednym komentarzu będzie link do tego filmu, żebyś mogła sobie kupić na Amazonie i obejrzeć. Ale oglądanie tego filmu to jest zabawne, to naprawdę to jest śmiech przez łzy, bo według mnie to jest film dobry, ale ja odradzam oglądanie tego filmu. Bo rzeczywiście film szokuje, film jest wulgarny, film jest brutalny. Takie rzeczy się dzieją w tej produkcji, że no głowa mała, naprawdę. Uwierz mi, to jest bardzo, bardzo i jest aż do przesady. Czasami tak mówimy sobie, rzeczywiście, troszeczkę o jeden kroczek za daleko można było nie pokazać. Tutaj dostajemy o 20 kroczków dalej. Reżyser celowo przeholował i tak naprawdę pierwszym swoim filmem zakończył swoją karierę, bo od tej pory rzeczywiście nic ciekawego się nie wydarzyło. Myślałem, że może tam w Serbii coś. Nie. Teraz produkcja, nad którą pracuję, ona miała już ujrzeć światło dzienne jakiś czas temu, ale się nie wydarzyło. To jest film dokumentalny o tym, jak kręcono serbski film i jakie były perturbacje, co się wiązało z premierą tego filmu i jak to wpłynęło na życie reżysera. Więc jak widzisz, no nie wyszło mu to rzeczywiście na dobre. Nawet nie zwracam uwagi na takie kwestie jak aktorstwo czy takie rzeczy, no bo to akurat nie dość, że jest słabe, ale to akurat schodzi na drugi plan w przypadku tego filmu. Więc to jest kino mocne, to jest kino wulgarne, dosadne, bardzo przesadzone, ale mimo wszystko według mnie potrzebne, ponieważ takie rzeczy się dzieją, domyślam się, jak już mówiłem wcześniej. Zresztą to, co się dzieje w byłych, że tak powiem, krajach postsowieckich, to jest po prostu to, co my się domyślamy, to, co my możemy znać z książek, z gazet, z artykułów, z internetu, to jest pewnie, wiesz, taki miki odnośnie tego, co rzeczywiście tam ma miejsce. Więc dobry film, ale go odradzam. Nie oglądaj, naprawdę nie oglądaj, no chyba, że rzeczywiście jesteś osobą uodpornioną na ludzkie nieszczęście, na wykorzystywanie, na ekstremalnie hardkorowe sytuacje, które mają miejsce w tym filmie, to wtedy sobie obejrzyj jak najbardziej, bo to możesz sobie wytrzymać, będzie ci to dane, a jeżeli nie,
to ja ten film odradzam, nie oglądaj i to wszystko, bo nie ma potrzeby oglądania. Tutaj dziś będą zaraz recenzje innych filmów, mniej hardkorowych, recenzje filmów, które są łatwiejsze w odbiorze, także obejrzyj tutaj chwilę relaksu.